Zakres podmiotowy dyrektywy jest bardzo szeroki. On obejmuje nie tylko pracowników, przy czym przez pracowników rozumiemy tutaj osoby zatrudnione nie wyłącznie na podstawie umowy o pracę, rozumiemy też osoby współpracujące z danym przedsiębiorcą, niezależnie od tego, jaka jest podstawa takiej współpracy. Mowa tu zatem o umowach zlecenia, mowa tu o różnych stażach, mowa wreszcie o praktykach. To są wszelkie osoby, które wykonują pracę na rzecz danej osoby. Kolejna kategoria, która wchodzi w zakres dyrektywy, to członkowie organów, zarówno organów zarządzających, będziemy tu mieli do czynienia na przykład z członkami zarządu, którzy nie zawsze zatrudnieni są na podstawie umowy, są powołani na podstawie mianowania, ale także członków organów nadzorujących danego przedsiębiorcę. I wreszcie kategoria najszersza to ta obejmująca współpracowników danego przedsiębiorcy. Te osoby, które wykonują dla niego jakiekolwiek zlecenia, jeżeli te informacje, które miałyby być przekazane, łączą się z wykonywaniem danej pracy, łączą się ze współpracą, która jest prowadzona z danym przedsiębiorcą. Warto wspomnieć, że chronieni są, proszę Państwa, nie tylko sami sygnaliści, chronieni są także członkowie rodzin sygnalistów i są to wymagania minimalne, które ustanawia dyrektywa, a zatem ustawodawca krajowy nie ma tutaj wyboru w zakresie kształtowania tych wymagań minimalnych, on może je co najwyżej rozszerzyć, no i w chwili obecnej nie można wykluczyć, że do takiego rozszerzenia dojdzie. Jeśli mowa o samym rozszerzeniu, to tak samo rozszerzeniu może ulec kategoria zakresu przedmiotowego tej dyrektywy, czyli tych wszystkich informacji, które są chronione przez Unię Europejską. One dotyczą w pierwszej kolejności oczywiście ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i rynków wewnętrznych, natomiast niezależnie od tego dyrektywa wymienia 10 innych kategorii. Jakkolwiek wymienia je enumeratywnie, to jednak stwierdza na samym końcu, że jest to wyłącznie norma minimalna, a zatem, tak jak wspominałem na początku, również i w tym przypadku ustawodawca krajowy taką kategorię będzie mógł poszerzyć. Wydaje się nawet, że ustawodawca krajowy będzie mógł tutaj wskazać wyliczenie przykładowe, zawierające te 10 kategorii i zostawiające swobodę wyboru takim osobom, które takie zgłoszenie chciałyby zaraportować, jeśli to zaraportowane zgłoszenie ma związek z wykonywaną przez nie pracą. One dotyczą nie tylko ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej czy rynku wewnętrznego, ale też przykładowych 10 kategorii różnego rodzaju zachowań, które w dyrektywie są wymienione w sposób enumeratywny. Natomiast, tak jak wspominałem, to enumeratywne wymienienie tych zachowań nie ogranicza zakresu dyrektywy, ponieważ ona ustanawia wyłącznie normę minimalną. Nie da się zatem wykluczyć, że ustawodawca krajowy zdecyduje się bądź na rozszerzenie tego katalogu, bądź też na wprowadzenie tylko przykładowego wyliczenia w ustawie, natomiast sygnalista będzie mógł raportować de facto o wszystkim, co ma związek z wykonywaną przez niego pracą. Musicie Państwo wiedzieć o tym, że dyrektywa stanowi tylko przykład, ona jest wzorem dla ustawodawcy krajowego, ustanawia takie normy, które powinny zostać wprowadzone, natomiast żeby ta dyrektywa zaczęła żyć, to musi zostać wprowadzona na podstawie ustawy i to właśnie ta ustawa i tam wymieniony katalog zachowań, które będą podlegały raportowaniu, będzie stanowił wzorzec dla przyszłych sygnalistów.